Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Dziś pokażę Wam tanią i dobrą latarkę lakierniczą. Jest to niezbędny przedmiot w każdej firmie zajmującej się lakiernictwem, autodetailingiem. Jeżeli polerujecie lakier, no to taki sprzęt powinniście mieć w swoim arsenale. Miłego oglądania. Czym jest CRI? Bo to jest taki, można powiedzieć, jeden z najważniejszych parametrów w latarce lakierniczej. Wrzucę Wam tutaj jeszcze taką krótką notatkę. Chodzi głównie o odzorowanie barw, żeby oddać ich naturalny wygląd, tak jak na przykład na słońcu. Bo w pomieszczeniach jednak jest ciemno, są różne barwy, inaczej po prostu przedmiot wygląda w pomieszczeniu niż na słońcu. Dlatego CRI opisujemy w skali od 0 do 100. Im bliżej 100, tym dany przedmiot wygląda jak najbardziej naturalnie. Inny przykład z życia wzięty, podam Wam, żeby zobrazować bardziej sytuację. Dajecie samochód do lakiernika. U niego na hali jest wszystko pięknie polakierowane, błotnik był lakierowany i nie wyróżnia się od reszty pojazdu. Super, prawda? Jesteśmy zadowoleni, płacimy pieniążki, wychodzimy. No i nagle po wyjechaniu na słońce okazuje się, że błotnik jednak ma inny odcień niż pozostała część samochodu. Dlaczego? No bo w danym świetle przykładowo mogło wszystko wyglądać cacy, no a niestety jak sprawdzimy na słońcu, czyli można powiedzieć CRI 100, bo jest to odniesienie do tej skali, to dany element już niestety nie wygląda fajnie, no bo jednak różni się od pozostałej części karoserii. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam latarka firmy ROX. Nie jest to jedna z najmocniejszych latarek na rynku, ale swoimi parametrami, dokładnością, różnicą CRI w porównaniu do pozostałych tutaj jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy dostępne 3 barwy światła, 800 lumenów. Niby nie jest to dużo, ale nie jest to również mało, także dla większości z Was pewnie taki przedmiot przyda się, więc dziś zrobimy sobie krótką prezentację. Teraz omówimy sobie jej parametry techniczne, kilka słów powiem, trochę Wam pokażę na zdjęciach. Także jest to model latarki o oznaczeniu OK-03.3014 o 3 barwach światła. CRI na poziomie 95, także jest tutaj naprawdę bardzo wysoki poziom odzorowania kolorów. Dodatkowo mamy tutaj LED o mocy 10 W, 800 lumenów. Z góry mamy światło punktowe o mocy 3 W. Dostępne są 3 barwy światła, 2700 kelwinów, 4500 kelwinów oraz 6500 kelwinów. Do czego są potrzebne nam różne barwy światła? Jeżeli chodzi o odzorowanie barw czy inspekcję lakieru, no to to, co widać po prostu w jednym świetle, no to nie zobaczymy później w drugim. To głównie tyczy się polerowania, prawda, żeby zobaczyć rysy na różnych lakierach. Jeżeli chodzi o dobór kolorów, no to tutaj CRI jest nam najbardziej potrzebne, czyli ta środkowa barwa 4500 to można powiedzieć jest takie najwierniejsze odzorowanie na najwyższym poziomie i nią musimy się posługiwać w takim przypadku. Czas ładowania 3,5 godziny, także nie jest to jakiś wysoki standard. No dosyć to czasochłonny jest proces. Czas świecenia takiej latarki między 3 a 10 godzin. Dodatkowo z tyłu macie tutaj wskaźnik poziomu ładowania i dodatkowo stanu baterii. Uchwyt magnetyczny, podstawkę taką, że można w różnych płaszczyznach zamontować tą latarkę. Czyli jest takich kilka ciekawych bajerów. Dodatkowo możecie ładować z kabelka za pomocą tego tutaj portu. I dodatkowo możecie skorzystać z podstawki do ładowania, także zapinacie tutaj latarkę i wtedy ładujecie na podstawce. Bateria 5000 mAh i jest tutaj, można powiedzieć, stała, czyli nie idzie jej wymienić, tylko po prostu ładujecie w momencie, kiedy już bateria jest słaba i tyle. Troszeczkę Wam opowiedziałem, także przejdźmy teraz do testu praktycznego. W kamerze będzie ciężko to pokazać, ale ja tutaj mam dużo lepszy podgląd sytuacji niż Wy w aparacie. Także mamy 2700 kelwinów, tu jest 4500 kelwinów, no i na koniec 6500. Każda barwa ma swoje plusy i minusy, także tak jak mówiłem, to co widać w jednej barwie na danym lakierze, no to na drugim już niekoniecznie, są różne kolory, także warto korzystać ze wszystkich trzech tak naprawdę, żeby robić inspekcję. A jeżeli chodzi o dobór lakieru, tak jak mówiłem, 4500 kelwinów, no to jest
chyba jedno z takich najlepszych w tym przypadku. Pora na podsumowanie. Za kwotę 130 zł otrzymujemy całkiem fajny, mobilny sprzęt, ale przede wszystkim profesjonalny o bardzo dobrych parametrach. Nie ma sensu go porównywać do ScanGripa czy innych po prostu bardziej już takich zaawansowanych sprzętów, które kosztują po kilkaset złotych, no bo to jest zupełnie inna para kaloszy. Tu jest mała latarka, tania, ma być mobilnie i przede wszystkim dobrze. Każdorazowo warto mieć różne sprzęty w swoim arsenale, żeby po prostu mieć jak największe możliwości oceny danej sytuacji. Jak dla mnie sprawdza się w zupełności do inspekcji oględzin, gdzie potrzebujemy mieć dobre odzorowanie barw, żeby można było sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Także tutaj będę ją Wam polecał, bo jest przede wszystkim tania i skuteczna. Napiszcie w komentarzu, jakich Wy używacie latarek inspekcyjnych, ponieważ też jestem ciekaw, czy znacie coś lepszego. Wiadomo, są latarki też czołowe, które mają 3 barwy światła zmienne. Tu, można powiedzieć, jest jedna z takich lepszych, małych, no nie za mocnych, ale mimo wszystko też dobrych latarek. Także chętnie dowiem się czegoś jeszcze. Może akurat podpowiecie coś jeszcze ciekawszego, fajniejszego. Więc czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia. Cześć!